Ja ci ciągiem jak likery nie pociągnę tego. Ja, wiesz, 2 zdania i zacinka. Nie przesadzaj. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym dzisiaj zaprezentować, jak celnie zarzucać zestaw federowy. Mamy dzień dobry. To jest ok już teraz, nie? Nowoczesne metody federowe dążą do tego, żeby łowić bardzo precyzyjnie, więc trzeba się starać ten zestaw podawać celnie, żeby to nie było tak, że raz koszyczek poleci nam na prawo, drugi raz na lewo, później coraz bliżej, dalej i tak dalej, bo rozstrzelimy sobie pole nasze nęcenia, rozstrzelimy ryby i później te ryby będzie ciężko złowić, więc trzeba się starać łowić celnie, zarzucać w to samo miejsce albo w ten sam, powiedzmy, rejon i wtedy będziemy mieli szansę na bardziej obfite połowy. Jeśli chodzi o celność wędkowania, no to jeśli łowi się blisko brzegu, powiedzmy do 30 metra, no to ta celność może być naprawdę bardzo wysoka, jak jeszcze nie ma niesprzyjających warunków, nie ma wiatru, więc wtedy naprawdę można bardzo celnie w jakiś taki niewielki okrąg trafiać. Wiadomo, no im dalej ta precyzja już jest na pewno mniejsza, już to pole nęcenia robi się większe, no i tym bardziej przy łowieniu na dalszej odległości trzeba się bardziej skupiać podczas zarzucania zestawu. Może na wstępie takie podstawowe rzeczy a propos zarzucania. Pewnie wielu federowców o tym doskonale wie, natomiast zdaję sobie sprawę, że mogą to oglądać też osoby, które chcą rozpocząć wędkowanie federem, więc na wstępie o tym powiem. Bardzo ważne podczas łowienia na feeder i podczas zarzucania jest to, żeby wykorzystywać klips w kołowrotku. Jeżeli ustalimy sobie jakąś odległość wędkowania, możemy to zrobić na kijkach. Jeżeli nie wiecie, jak wykorzystać kijki do odmierzania odległości, to zapraszam, tutaj będzie link, w którym pokazałem, jak się te kijki wykorzystuje i kiedy i jak są bardzo przydatne, więc polecam Wam, obejrzyjcie ten film, jeśli jeszcze tego nie wiecie. Więc jeśli już macie oznaczoną odległość wędkowania i zaznaczone macie to na klipsie, no to wiadomo, załóżmy, zaznaczyliśmy te 30 metrów, o których wcześniej wspomniałem, więc jeżeli mamy tą odległość zaklipsowaną, zarzucacie zestaw, to ten zestaw Wam nie poleci dalej niż na 30 metrów, no bo tylko tyle plecionki czy żyłki z kołowrotka zleci i dojdzie do klipsa i po prostu ta żyłka zostanie zahamowana, więc tak jakby klips nam załatwia odległość wędkowania. Mamy już pewność, że jeżeli będziemy dorzucać do klipsa, mamy wtedy pewność, że za każdym razem łowimy na tej samej odległości. To jest pierwszy element. Drugi element, tak jakby jeżeli łowimy na jednej odległości, no to jeszcze możemy się mylić prawo-lewo, ale będziemy na przykład na tym 30 metrze łowić. Żeby łowić, no nie 5 metrów w prawo, 5 metrów w lewo, tylko w miarę w jednym polu, warto przed wędkowaniem sobie obrać jakiś punkt orientacyjny na drugim brzegu. Może to być jakieś drzewo, może to być zatoczka na przykład. Tak jak ja dzisiaj tutaj wędkuję, tam jest taka, na drugim brzegu tam jest deptak i jest biała ławka. Ja po prostu zarzucam zestaw na tą białą ławkę, a łowię 65 metrów od brzegu, więc jeżeli uda mi się tam zarzucić w obrys tej ławki, no to uznaję, że to jest bardzo celny zarzut. Więc za każdym razem staram się zarzucać w tym kierunku. Jeżeli będziecie wybierać odnośnik na drugim brzegu, to zwrócę Wam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wybierajcie jakichś ruchomych przedmiotów, czyli na przykład, jeżeli zauważycie jakiegoś innego wędkarza, który sobie właśnie stoi na drugim brzegu, albo jakieś auto zaparkowane, albo cokolwiek innego, co się może przemieścić, to nie obierajcie sobie punktu na takie coś, bo ten wędkarz może za godzinę na przykład zdecydować się wrócić do domu. Czy ktoś przyjechał autem nad wodę i też będzie chciał to auto przeparkować, albo też pojedzie z nadwody i punkt orientacyjny zniknie, więc wybierajmy tylko stałe obiekty. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli będziecie łowić i na przykład macie przed sobą ścianę lasu czy ścianę roślinności, to wybierając punkt orientacyjny, zwróćcie uwagę na kilka szczegółów. Na przykład przede mną jest taka wierzba, która się zwiesza nad wodę. Jeżeli bym kierował, powiedzmy, na środek tej wierzby, zarzucałbym zestaw, słońce mam za plecami, ta wierzba jest przepięknie oświetlona, mamy piękny obiekt, na który można zarzucać.
Jeżeli słońce świeciłoby z drugiej strony, a szczególnie na dużym jakimś zbiorniku, gdzie ten brzeg jest z drugiej słabo widoczny, ta ściana tej zieleni już by się bardziej zgrała, już nie byłoby widać tych różnic pomiędzy jasnym zielonym, ciemnym zielonym i wtedy byśmy mieli jedną wielką zieloną ścianę, jakby słońce było z drugiej strony, więc wtedy warto by było na przykład w tym przypadku zwrócić uwagę, tam są takie dalej 2 drzewa i te załamanie między tymi 2 drzewami, takie wgięcie, to nawet będziemy w nocy widzieć. Takie coś warto sobie wtedy wybrać jako punkt orientacyjny. Jeżeli uda się zgrać razem odmierzony dystans i obrany kierunek na drugim brzegu i będziemy powtarzalnie zarzucać w to miejsce, no to wtedy można uznać nasze łowienie i nęcenie za celne. Ale po drodze mogą się pojawić przeszkody, które musimy pokonać. Bardzo duży wpływ na celność rzutu ma dobór odpowiedniego koszyczka, więc jeśli chcecie bardzo celnie zarzucać zestaw, im dalej, tym ma to większe znaczenie. Wybierajcie koszyczki, które mają obciążenie umieszczone na dole koszyczka. Są to takie powiedzmy 3 rodzaje koszyczków. Pierwszy i chyba najbardziej celny i lotny to jest koszyczek typu Open Window. Drugi to jest koszyczek typu Bullet, a także koszyczek typu Ring. To jest taki koszyczek, który na końcu ma taki pierścień z obciążenia i one też bardzo celnie latają. Bardzo ważnym elementem podczas zarzucania jest stabilna pozycja. Ta pozycja może być siedząca lub stojąca. Jeżeli łowię na niedużym dystansie, powiedzmy dla mnie komfortowym do 50 metra, mam za sobą przyjazny brzeg, nie mam za sobą żadnych roślin, jakiejś skarpy, betonu, barierki, mogę siedzieć, nie mam żadnych w głowie myśli, że mogę gdzieś tam o coś zahaczyć zestawem, to zarzucam na siedząco. Takie zarzucanie jest dla mnie najbardziej wygodne, najbardziej komfortowe. Jeżeli trzeba wykonać bardzo mocny zarzut i posłać zestaw bardzo daleko, wtedy trzeba stanąć, ale też jest bardzo ważne, żeby ta nasza pozycja stojąca była za każdym razem jednakowa i żeby była stabilna, żeby stojąc, no akurat ja tutaj mam bardzo stabilne siedzisko i bardzo stabilny podnóżek. Stoję na tym podnóżku i mam pewność, że się tam, nie wiem, noga mi się nie obsunie, nie zsunę się z tym koszem, bo to też przeszkadza w głowie taka myśl, że gdzieś tam może ta noga się zabujać, czy huśtająca jakaś tam platforma, czy siedzisko. Według mnie to jest bardzo ważne, żeby właśnie pozycja była stabilna, bez względu na to, czy siedzimy, czy stoimy. Teraz zwrócę Waszą uwagę na elementy, które wpływają na to, że gdzieś ten rzut może nam nie wyjść tak, jakbyśmy chcieli. Zestaw mam już przygotowany do zarzucania. Wybieram przynętę. Akurat w tym przypadku to będzie kawałek dendrobeny. Jestem praworęczny, wędkę trzymam w prawej dłoni, jedną ręką i tą samą ręką między palcem wskazującym a kciukiem umieszczam żyłkę tutaj z odcinkiem przyponu. Nie łapię za haczyk, żeby gdzieś tam ten koszyczek jak się huśnie, żeby mi się nie wbił haczyk w palec. Trzymam zestaw. Mam wolną rękę, mogę dodać przynęt do zanęty, jakie tylko chcę. Napełniam koszyczek. Cały czas się staram, żeby szczytówka była napięta, żeby nie było żadnych splątań. Szczególnie przy delikatnych wędkach to ma duże znaczenie, bo w tym momencie może dojść do splątania. Później robimy obrót korbką kołowrotka, żeby trochę skrócić dystans pomiędzy koszyczkiem a szczytówką i następuje złamanie szczytówki. Szczególnie podczas zawodów, gdy chcemy wszystko robić jak najszybciej się da. Więc napełniam koszyk, jestem gotowy do rzutu. Akurat w tym przypadku mam 65 metrów odmierzone na kijkach, zestaw zaklipowany, koszyczek 45 gramów window, on bardzo ładnie lata, bardzo celnie, nie myszkuje gdzieś w powietrzu, tylko leci do celu najprostszą drogą. Nawijam nadmiar linki na szpulę, pozostawiam mniej więcej ponad metr takiego zwisu. Otwieram kabłąk, można jeszcze sobie sprawdzić, jeżeli łowicie daleko, no to możecie sobie tutaj za ten odcinek żyłki pociągnąć, sprawdzić, czy gdzieś tam się ta żyłka nie zaplątała. Ja też tutaj tym palcem wskazującym sobie takie rzeczy sprawdzam. Wiem, że mam niesplątany zestaw. Prawa ręka przy kołowrotku, lewa za dolnik. No i sekwencja rzutu u mnie jest prosta. Ja huśtam tym koszyczkiem delikatnie do przodu, takie wahadło robię. To wahadło tak jakby narzuca kierunek zarzucania. Czyli huśtam do przodu, cofam wędkę. Jak czuję, że ta wędka już jest w odpowiednim momencie, przypon już tam
przeleci za koszyczek, ten zestaw się tam wyprostuje, czuję, że wędka jest naładowana wstępnie, wtedy wykonuję zarzut. Dzięki temu, że zarzucam właśnie w ten sposób, że huśtam tym zestawem tak jakby w kierunku zarzucania, no to tym sposobem już sobie wyznaczam kierunek, w którym mi ma polecieć mój zestaw. Są wędkarze, którzy preferują inny sposób, cofają zestaw w ten sposób za siebie, trzymają wędkę już umieszczoną powiedzmy w kierunku zarzucania i zarzucają. Ja przyznam się szczerze, ja nie lubię tego sposobu zarzucania i nie lubię, ale i nie potrafię bardzo celnie zarzucać tym sposobem, bo zawsze jak mam koszyczek za plecami, w ten sposób jak biorę, to ten koszyczek za plecami potrafi się huśtać prawo, lewo i wystarczy, że on delikatne odchylenie zrobi od pionu i zestaw mi leci, jak on zrobi odchylenie w lewo, no to zestaw poleci w prawo. Jeżeli się odchyli w drugą stronę, no to w drugą stronę na wodę poleci. I to zarzucanie jest niecelne. Im dalej rzucamy i tutaj popełnimy nawet niewielki błąd, jeśli chodzi o bujnięcie tego koszyczka, to 60 metrów dalej ten błąd już jest naprawdę bardzo zauważalny, więc trzeba się starać, myślę, że trzeba się starać rzucać, żeby już tak jakby tym sposobem sobie obierać kierunek do zarzucania. Albo jak będziecie zarzucać, to naprawdę tam z tyłu zastopować ten koszyczek, żeby on się nie huśtał na prawo i na lewo i wtedy zarzucać. Ja pokażę, jak ja to robię. Ten sposób tylko widziałem u innych wędkarzy, natomiast jak sam próbowałem, to mi to nie leży takie zarzucanie. Huśtam przed siebie już w kierunku zarzucania, cofam, wędka jest naładowana, wykonuję zarzut, cofam w ostatniej chwili wędzisko. Jak dolatuję do klipsa, mogę przyhamować. Łowiąc na metodę, no to wtedy przyhamowuję zestaw i spowalniam opadanie tego podajnika na wodę. Zależy mi, żeby ten podajnik płasko uderzył dnem o powierzchnię wody, więc to spowolnienie nie jest takie bardzo gwałtowne. Natomiast przy łowieniu na feder klasyczny, im dłuższy przypon, im lżejsza przynęta, to tak jakby to dojście do klipa powinno być bardziej energiczne. Chodzi o to, żeby przypon, który podąża za koszyczkiem w czasie lotu, tu jest koszyczek, tu jest przypon z przynętą, żyłka dochodzi do klipa i jeżeli to będzie bardzo wolne, to ten przypon nie dostanie takiego impetu, żeby wyprzedził koszyczek. Jeżeli jest gwałtowne szarpnięcie, to wtedy przypon nam wyprzedza koszyk, przynęta wyprzedza koszyk, spada w zestaw na dno jak należy i nie ma splątań. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, ten zestaw by wpadł do wody jak kamień, no to wtedy najczęściej wyciągamy splątany zestaw i taki zestaw po prostu nie łowi. On nie ma szans na złowienie ryby. Raczej. No zdarza się jakiś tam cud, ale myślę, że na 100 przypadków to nie wiem, czy raz się uda złowić rybę w ten sposób. Więc splątany zestaw nie łowi. Czyli tak, to jest pierwsza sprawa. Podczas zarzucania bujanie za sobą koszyczka, troszkę na prawo, leci daleko na lewo, w drugą stronę to samo. Na to trzeba zwracać uwagę. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na drugą rzecz podczas zarzucania. Wspomniałem o tym, że gdy wykonam zarzut, w ostatniej chwili przed dotarciem koszyczka na pożądaną odległość cofam wędkę. To jest taki moment, gdzie, no wiadomo, jak mamy na klipie, nie cofnąłbym wędki, tylko trzymał wyprostowaną, doszłoby do klipa, no to coś musiałoby pęknąć albo się uszkodzić. Więc cofamy wędkę, dochodzi do klipa i wtedy ten zestaw odpowiednio prezentujemy na powierzchni. I tu jest bardzo ważna sprawa, żeby wyczuć, żeby koszyczek był w miarę blisko powierzchni wody. Żeby nie było tak, że koszyczek widać, że jeszcze by poleciał ze 20 metrów dalej, leci, nie wiem, 20 czy 15 metrów nad powierzchnią wody i my go stopujemy, no bo możecie sobie wyobrazić, co się wtedy dzieje z tym przyponem. Chodzi o to, żeby koszyczek był w miarę blisko powierzchni, gdy zahamujemy ten zestaw klipem i będziemy go układać na wodzie, żeby w tym momencie, gdy przypon się prostuje, żeby on od razu upadł na wodę, żeby nie zrobił następnego obrotu, bo to też powoduje splątania. Następną zaletą tego, że wyczujemy ten nasz zarzut tak, żeby koszyk był blisko powierzchni, jest to, że na przykład podczas wietrznej pogody, gdy mamy boczny wiatr i zarzucamy, koszyczek jest blisko powierzchni wody, dochodzi do klipa, koszyczek układa się na wodzie, przypon go wyprzedza, zestaw się kładzie na wodzie, mamy bardzo dobrze naprężoną linkę. Nie ma czegoś takiego, że się robi jakiś balon, tylko jak mamy blisko powierzchni wody, to od razu możemy szczytówkę skierować nisko do powierzchni wody, położyć tą linkę na powierzchni wody i wtedy nie robi się tak duży balon z żyłki lub plecionki, w zależności od tego, czy zarzucamy na metodę, czy na feder klasyczny. Spróbuję to zaprezentować. Zarzucam, cofam wędkę,
O, i przy samej wodzie nastąpiło dotknięcie do klipa. Akurat teraz wiatru nie ma, linka ułożyła się bardzo prosto, więc łowię cały czas w tym samym miejscu. Wspomniałem o pozycjach rzutowych. Zaprezentowałem zarzucanie na siedząco, teraz może zaprezentuję zarzucanie na stojąco, no bo to jest tak jakby najbardziej wymagające, bo najczęściej to się wiąże z zarzucaniem na dużą odległość. Jak będziecie zarzucać, to co wspomniałem, stabilne podłoże, żeby nie było huśtania. Akurat tutaj w tym koszu, którego używam, Absolute Station, przednia, tak jakby ta listwa, przedni profil jest dużo wyższy, jest zadarty, powiedzmy, w porównaniu do podnóżka, na którym stoimy. Mnie to bardzo odpowiada, bo dzięki temu ja jak prawą stopę, która jest troszkę wysunięta do przodu, właśnie palce opieram na tym podwyższeniu. To jest dla mnie takie zabezpieczenie, żeby nie polecieć na twarz do wody. Tutaj akurat jest blisko, ale nieraz się łowi na bardziej stromym brzegu, więc myślę, że niektórzy wędkarze mogą mieć właśnie takie wrażenie, że przy tym zarzucie może ich tam pociągnąć gdzieś do przodu. Ten profil sprawia takie poczucie bezpieczeństwa, daje mnie takie poczucie bezpieczeństwa, że ja czuję się pewnie podczas zarzucania. Przednia noga jest troszkę do przodu, lewa troszeczkę cofnięta. Jestem skierowany twarzą w tym kierunku, w którym będę zarzucał. Ja też tutaj na tej przedniej tej listwie, o której wspomniałem, są takie jakieś tam wzorki technologiczne, czy takie sprawiające, że kosz wygląda ładniej. Natomiast ja je też wykorzystuję jako taki wskaźnik i sobie mniej więcej za każdym razem tą nogę umieszczam w tym samym tam załamaniu, czy na tej samej tam śrubce, która się tam znajduje. Dzięki temu za każdym razem rzucam celnie. Jeżeli bym tą nogę troszkę odsunął w którąś stronę, to naprawdę niedużo trzeba, to już jestem skierowany troszkę w innym kierunku, więc na to też na ułożenie stóp warto zwrócić uwagę. No i dalsza część zarzutu jest taka sama, jak się zarzuca na siedząco, czyli skracam linkę pomiędzy koszyczkiem a szczytówką, 1,20 m, myślę, 1,30 m to jest taka dobra odległość. Za krótko według mnie nie jest dobrze, bo wtedy jest większa tendencja do tego, żeby ten koszyk nam podczas tego bujnięcia odszedł gdzieś od pionu. Poza tym trudniej się buja, robi to wahadło, gdy jest krótki odcinek żyłki, a łatwiej, gdy jest dłuższy. Więc nawet ponad metr tutaj, 1,30 m powiedzmy, myślę, że teraz tyle może być. Do przodu, do tyłu już mam kierunek obrany. I zestaw zarzucony. Mam nadzieję, że te kilka uwag dotyczących celnego zarzucania przyda się w Waszym wędkarstwie feederowym. Wykorzystacie to zarówno podczas łowienia na metod feeder, jak i na feeder klasyczny, no bo to tutaj się nic nie różni, jedynie zestaw jest troszkę inny, natomiast styl zarzucania jest taki sam. Wierzę, że to Wam pozwoli stać się lepszymi wędkarzami, będziecie łowić więcej ryb, co sprawi mi wielką radość. Bardzo dziękuję, że byliście do końca tego filmu. I do zobaczenia następnym razem. Biorę przynętę, wybierę.